Nareszcie w Warszawie mamy prawdziwą zimę i spadł śnieg. Oczywiście pytanie, jak długo ten śnieg się utrzyma, bo pewnie kiedy będziecie oglądać to wideo, tego śniegu może już nie być. Taka zima potrafi być wspaniałą atrakcją dla dzieci, ale może być też bardzo niebezpieczna, zwłaszcza w górach. Dlatego dzisiaj mam dla Was survivalowy poradnik, jak przetrwać zimą właśnie w tak ciężkich warunkach w górach. A któż nie wie tego lepiej niż francuscy komandosi? Zapraszam zatem w podróż we francuskie Alpy, a ten materiał powstał przy współpracy z NATO. Wysoko w górach ciężko się oddycha, ciężko się chodzi, nie mówiąc już o bieganiu. Chyba że jest się francuskim komandosem. Poznajcie alpejskich strzelców, czyli jednostkę francuskich komandosów, którzy szkolą się do działania właśnie wysoko w górach, w ekstremalnych warunkach pogodowych. To oni pokażą nam, jak przetrwać w tak trudnym miejscu. Ok, so it's the platoon leader Benoît, lieutenant Benoît. Je m'appelle Robert, je suis de l'OTAN. Nice to meet you. Enchanté. Nice to meet you as well. Welcome. Thanks. François. What they're doing right now is digging a trench, and we're going to sleep in that trench, which seems a little counterintuitive because the snow is cold. If you dig a deep trench in the snow and you dig little cubby holes in that, turns out you will be quite warm at night because snow is a great insulator. It traps heat. It's going to be about minus 20 up here at night, but inside those cubby holes, it's going to be a level 0 degrees. Après peut-être voir. How's Rob doing so far? Pretty good. Je suis un soldat de l'armée du terre. Yeah, almost. Gdy jedni żołnierze kopią rów, inni uklepują śnieg, który będzie dachem dla podziemnych tuneli. Wszystko po to, by konstrukcja była stabilna. Just spent the past 4 hours digging out our igloo, and it's just ridiculously hard work because all that snow that you've packed down is incredibly hard to just punch into. I'm looking forward to tucking into some chow and sleeping in the Hotel Chaussier. Délicieuse purée de pommes de terre et fromage à base de lait de vache. C'est très délicieux. Morning, Rob. Bonjour tout le monde. Good morning, everybody. May I recommend sleeping in an igloo because I feel like a new man. Przed strzelcami alpejskimi dzień ćwiczeń wojskowych. Zobaczcie, jak ważna jest tutaj komunikacja, zwłaszcza w tak trudnym terenie. Żołnierze mają ze sobą profesjonalny sprzęt. I think the first main difficulty is the terrain. You can't conceal yourself very easily. A lot of elevation. It takes a lot of time to be good in that type of things. That's why we train. Jedyną różnicą między takimi ćwiczeniami a prawdziwą walką jest to, że teraz żołnierze używają ślepej amunicji. Poza tym robią wszystko to, co w czasie walk. I think the specificity of the Chasseurs Alpins is to fight and evolve in a particular environment. I think it's a real good asset for France and of course for NATO. We intervened in Kosovo, Afghanistan, where elevation is high, so we are specialized in that type of terrain, and we are maintaining those assets for France and for the coalition. Francuscy żołnierze podkreślają też, że w górach, w trudnych warunkach
mogą przetrwać tylko osoby dobrze wyszkolone i z bardzo dobrym sprzętem. Trzeba mieć bowiem dużo sił, odpowiednie jedzenie oraz szacunek do gór, które w jednej chwili mogą zmienić się w śmiertelną pułapkę dla człowieka. Nie próbujcie tego na własną rękę, chyba że macie za sobą takie właśnie specjalistyczne treningi. Ciekawe, czy wy mieliście taką właśnie ekstremalną, survivalową przygodę w górach zimą, albo może w jeszcze innych okolicznościach przyrody. Napiszcie mi o swoich ekstremalnych przeżyciach w komentarzu i oczywiście subskrybujcie kanał podcastu Świat na YouTube i powiedzcie o nas swoim znajomym. Do zobaczenia!